Dzisiaj, zanim przejdę do filmiku, chciałabym najpierw wszystkim podziękować z okazji uzyskania pierwszych 500 subskrybentów za oglądanie moich filmików i wsparcie poprzez subskrypcje, komentarze i polubienia. Mam na imię Joanna i zapraszam na filmik, w którym pokażę, jak zrobić na maszynie dziwiarskiej kwiatki i listki z pierwszego zdjęcia. Pierwszego różowego kwiatka zaczynam od przygotowania igieł na płycie w następującym porządku. 5 igieł wysuniętych do przodu, a pomiędzy nimi igły zostawione w pozycji A, które nie będą używane. Odległość między środkowymi igłami a pojedynczą igłą po prawej stronie będzie środkiem kwiatka, a odległość między środkowymi igłami a igłami po lewej stronie będzie połową podstawy kwiatka. Na wysunięte igły nabieram oczka metodą litery E i przerabiam 57 rzędów. Na początku, przed przerobieniem rzędu, wysuwam igły do przodu, aby oczka były poprawnie przerobione. Po przerobieniu paru rzędów zawieszam na powstającej robótce spinacze bieliźniane jako ciężarki. Większe ciężarki mogłyby być za ciężkie i rozciągać oczka. Innym sposobem na obciążenie robótki zamiast ciężarków może być jej przytrzymanie palcami i lekkie jej pociąganie w dół podczas przerabiania. Po przerobieniu 57 rzędów zamykam oczka przy pomocy igły. Następnie przeszywam nitką włóczki wzdłuż oczka zaznaczonego gwiazdką na schemacie od dołu robótki do samej góry. Nitkę włóczki można przeszyć, gdy robótka jest jeszcze na maszynie lub po jej zdjęciu. Po przewleczeniu nitki i zdjęciu robótki z maszyny związuję dwa końce nitki i ściągam je ze sobą, aby nadać kształt kwiatkowi. Po zakończeniu kwiatek można zostawić tak jak jest albo udekorować go, naszywając perełki lub koraliki. Można też zewnętrzny brzeg obwrębić szydełkiem. Kolejny niebieski kwiatek jest mniejszy od pierwszego. Do jego zrobienia potrzebne będą tylko 3 igły w następującym układzie. 3 wysunięte igły do przodu, a pomiędzy nimi igły w pozycji A, które nie będą używane. Na wysunięte igły nabieram oczka metodą litery E i przerabiam 57 rzędów. Podobnie jak wcześniej wysuwam przerabiane igły do przodu przed przerobieniem kolejnych rzędów, aby oczka były prawidłowo przerobione. Gdy robótka będzie dłuższa, można zawiesić na dole spinacz do bielizny lub pociągnąć lekko palcami w dół w trakcie przerabiania. Po przerobieniu 57 rzędów oczka zamykam przy pomocy igły. Przewlekam nitkę wzdłuż zaznaczonych oczek, którą potem ściągam jak w poprzednim kwiatku. W tym kwiatku jest tylko jedna warstwa, która stanowi cały kwiatek. Ostatni, biały kwiatek jest podobny do pierwszego różowego kwiatka, tylko trochę od niego większy. Do zrobienia tego kwiatka użyję 5 igieł w następującym układzie. Podobnie jak poprzednio, nawlekam na wysunięte igły oczka metodą litery E i przerabiam 57 rzędów. Po ich przerobieniu zamykam oczka przy pomocy igły. Przewlekam nitkę włóczki przez środkowe oczko, ściągam jej końce i związuję i biały kwiatek jest gotowy.
Kolej teraz na listki. Pierwszy listek jest zrobiony ściegiem gładkim bez ażuru. Nabieram najpierw jedno oczko i przerabiam jeden rząd. Od teraz przed przerobieniem rzędu dodaję naprzemiennie po jednym oczku od strony wózka, aż będzie 11 oczek, po 5 po obu stronach oczka środkowego. Po ostatnim dodaniu, gdy jest 11 oczek, przerabiam 2 rzędy, a następnie zaczynam gubić oczka, aż zostanie jedno środkowe oczko. Oczko to dla ułatwienia oznaczę numerem 0, a oczka po prawej i lewej stronie kolejnymi numerami. Przy pomocy transfera z 3 oczkami przenoszę najpierw oczka numer 1, 2 i 3 do środka robótki w kierunku igły 0, tak aby oczko z igły pierwszej było na igle 0. Następnie przenoszę oczko 4 i 5 o jedno miejsce do środka. Przenoszę te same oczka po drugiej stronie. Ostatnie puste igły cofam do pozycji A. Po zakończeniu na igle 0 powinny być 3 oczka i 9 igieł w pozycji pracy. Przerabiam 2 rzędy i powtarzam przenoszenie oczek tak jak poprzednio. Po przeniesieniu oczek na igle 0 zawsze powinny być 3 oczka i po jednej skrajnej pustej igle do wysunięcia do tyłu do pozycji A. Przenoszenie oczek kończę, gdy zostanie tylko zerowe oczko, które zamykam i pierwszy listek jest gotowy. Drugi przedstawiony listek jest podobny do pierwszego, z tą różnicą, że w części gładkiej listka ten będzie miał mały ażur. Nabieram najpierw 3 oczka metodą klasyczną i przerabiam jeden rząd. Zaczynam od przeniesienia przy pomocy transfera jednego oczka o jedno miejsce w prawo i w lewo od igły środkowej, tak aby pomiędzy oczkiem środkowym i oczkiem przeniesionym była pusta igła po obydwu stronach. Po przeniesieniu oczek powinno być 5 igieł w pozycji pracy, po jednej dodatkowej po obu stronach. Następnie przerabiam 2 rzędy. Ponownie przenoszę wszystkie oczka po prawej i lewej stronie od oczka środkowego o jedno miejsce na zewnątrz. Po każdym przeniesieniu oczek powinna być pusta igła po obu stronach igły środkowej i przerobione 2 rzędy. Kontynuuję przenoszenie oczek, aż na płycie będzie 11 igieł w pozycji pracy. Przerabiam 2 rzędy i zaczynam drugą część listka, w której będę gubiła oczka, aż zostanie jedno środkowe oczko. Oczko to ponownie oznaczam cyfrą 0, a kolejne oczka w prawo i lewo kolejnymi numerami. Przy pomocy transfera z 3 oczkami przenoszę najpierw oczka 1, 2 i 3 z obydwu stron o jedno miejsce w kierunku igły 0, tak aby po przeniesieniu na igle 0 były 3 oczka. Następnie przenoszę oczko 4 i 5 również o jedno miejsce do środka po obydwu stronach, a ostatnie puste igły wysuwam do tyłu do pozycji A. Po zakończeniu na igle centralnej powinny być 3 oczka i 9 igieł w pozycji pracy. Przerabiam następne 2 rzędy i powtarzam przenoszenie oczek tak jak poprzednio, tak aby po przeniesieniu było 7 igieł w pozycji pracy. Kontynuuję przenoszenie oczek, aż zostanie jedno oczko na igle 0, a wtedy drugi listek jest gotowy. Mam nadzieję, że spodobały Ci się przedstawione kwiatki i listki. Jak zawsze zapraszam do komentarzy, a jeśli filmik Ci się podobał, również do polubień i subskrypcji na kanale Maszyna Dziewiarska Krok po Kroku.